Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! 18 maja 2023 roku minister infrastruktury poinformował, że rząd przyjął projekt ustawy, która zmienia zasady poruszania się aut ciężarowych na drogach szybkiego ruchu. Celem jest, by zakazać wyprzedzania samochodów ciężarowych przez samochody ciężarowe na drogach szybkiego ruchu. Po pierwsze, nie ma w Polsce czegoś takiego jak droga szybkiego ruchu. Jest to potoczna nazwa nieokreślonego typu drogi. Nazwa droga szybkiego ruchu nie jest jednak zdefiniowana formalnie w żadnych dokumentach. Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, dzieli drogi na następujące klasy: autostrady oznaczone symbolem A, drogi ekspresowe oznaczone symbolem S, drogi główne ruchu przyspieszonego oznaczone symbolem GP, drogi główne oznaczone symbolem G, drogi zbiorcze literka Z, lokalne L oraz dojazdowe D. Drogi można też podzielić na kategorie: gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. To tak słowem wstępu. Przechodzimy więc do meritum. Bez żadnych konsultacji czy rozmów z zainteresowanymi stronami w ministerstwie pojawił się pomysł, żeby zakazać wyprzedzać się ciężarówkom na autostradach i drogach ekspresowych, bo prawdopodobnie o te drogi chodzi. Pomysł nie jest dobry i według mnie nie jest do zrealizowania. Obecnie w Polsce ciężarówki mogą poruszać się z prędkością 70 km/h na drogach jednojezdniowych i 80 km/h na drogach dwujezdniowych, a także na autostradach i drogach ekspresowych, niezależnie od ilości pasów ruchu. Każda osoba jadąca autem osobowym zapewne zetknęła się z wyprzedzającymi się ciężarówkami. Raz trwa to kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund, innym razem nawet kilka minut. Tak jest i uważam, że jest to jeden z elementów podróżowania. Jednych to denerwuje bardziej, innych mniej. Są już w Polsce odcinki dróg, gdzie z powodu bardzo dużego natężenia ruchu zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe już wprowadzono. Na przykład na A2 od węzła Poznań-Krzesiny do Poznań Wschód, również na A2 od Łodzi do Warszawy, czy na A4 z Krzyżowej do Krakowa na niektórych odcinkach. Czy zakaz wyprzedzania jest przestrzegany? Z tym jest niestety różnie i to nie jest dobra informacja. Są kierowcy, którzy stosują się do zakazów i nie wyprzedzają się nawzajem, natomiast inni mają to w nosie. Co ciekawe, kierowcy na przykład na niemieckiej autostradzie A12, czyli drodze ze Świecka do Berlina, gdzie zakaz wyprzedzania obowiązuje na całym odcinku, stosują się do niego i nie wyprzedzają innych. Gdzie jest więc problem? U nas kierowcy nie boją się łamać przepisów, a mandaty chyba są za niskie. Przez to wyprzedzają się często na zakazie, kierowcy osobowych się denerwują i tak w koło. Poza tym, i akurat tutaj się zgodzę z kierowcami dużych aut, że złą rzeczą u nas jest to, że zakazy wyprzedzania w Polsce są wprowadzone na stałe zamiast o określonych godzinach. Oczywiście nie popieram, że łamią przepisy. Jeżdżąc dużo po Europie, zauważyłem, że zakazy wyprzedzania dla aut ciężarowych są często zmieniane przez aktywne znaki zmiennej treści. Gdy ruch jest duży, to zakaz obowiązuje, a gdy ruch się zmniejsza, to zakaz zostaje zniesiony. Jednak, żeby wprowadzić aktywne zarządzanie ruchem, muszą być na drodze kamery, znaki zmiennej treści oraz urządzenia do zliczania pojazdów. U nas ten temat jest w ogromnych powijakach i dopiero raczkuje. Innym, łatwiejszym sposobem, który widziałem np. na niemieckich, holenderskich lub duńskich autostradach, jest to, co wspomniałem, czyli godzinowy zakaz wyprzedzania. Na przykład w Niemczech na niektórych drogach nie można wyprzedzać od 6 do 21, ale w nocy, jak ruch jest mały, to taki zakaz nie obowiązuje. W Holandii zakaz przeważnie obowiązuje od poniedziałku do piątku, od 6 do 19, ale czasami np. od 6 do 10 i od 15 do 19. W Danii natomiast na autostradach są zakazy godzinowe od 6 do 9 i od 15 do 18. Jest to bardzo ciekawe i mądre rozwiązanie. Nie można więc sztywno wprowadzić zakazu i powiedzieć, że np. od 1 lipca ciężarówki nie będą mogły się wyprzedzać. Wprowadzenie takiego zakazu spowoduje następujące skutki. Załóżmy, że zakaz wyprzedzania obowiązuje i po drodze porusza się ciężarówka, która jedzie z prędkością 70 km/h.
Jeśli na przykład będzie to poniedziałek na autostradzie A2 czy A4 w kierunku zachodnim, to za taką ciężarówką utworzy się sznur aut długości kilkuset metrów albo i dłuższy. Kierowcy nie dojadą tam, gdzie mieli dojechać danego dnia, a na tym stracą nie tylko oni, ale pociągnie to za sobą lawinę problemów. Omówiona sytuacja spowoduje też inny problem. W momencie, jak kierowca auta osobowego będzie jechał lewym pasem i będzie chciał zjechać na jakimś węźle lub wjechać na autostradę, to będzie miał utrudnione zadanie przez właśnie sznur aut jadących jeden za drugim. Wszystkie one w momencie, jak auto osobowe zacznie zmieniać pas ruchu, zaczną po kolei hamować, co może i niejednokrotnie prowadzi do wypadków, bo auta osobowe zaczną się wciskać. Kolejna sprawa. Wiele węzłów w Polsce ma swoją lokalną i własną specyfikę. Są węzły jak np. Poznań Zachód, gdzie około 70% kierowców jadących po S11 od strony Piły skręca w prawo w kierunku A2. A z racji, że tych aut jest mnóstwo, więc zajmują cały prawy pas i niejednokrotnie lewy. Jeśli zakaz będzie wprowadzony, to kierowca dużego auta, który jedzie z kierunku Piły w stronę Wrocławia, i tak nie będzie mógł legalnie, nie łamiąc przepisu, jechać lewym pasem i wszystkich wyprzedzić, tylko będzie musiał grzecznie czekać z innymi w korku, pomimo że w ogóle on nie chce skręcić na tym węźle w prawo. Nie można więc problemu rozwiązać zero-jedynkowo. Jeśli taki zakaz zostanie wprowadzony, to zaraz okaże się, że są miejsca na naszych drogach, gdzie jednak nie może być wprowadzony przez właśnie specyfikę danego miejsca. I co wtedy? Zacznie się ustawianie znaków odwołujących zakaz wyprzedzania. W Polsce znaków drogowych jest mnóstwo i raczej kolejne nie są nikomu potrzebne. Uważam, że na autostradach, gdzie są 3 i więcej pasy ruchu, kierowcy dużych aut powinni legalnie móc jechać 2 pasami najbliżej prawej krawędzi, natomiast absolutnie zabronione powinna być jazda lewym pasem. Niestety nie ma takiego przepisu w Polsce. Na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie są 2 pasy ruchu i gdzie występuje bardzo duże natężenie pojazdów, jak najbardziej powinien być wprowadzony zakaz wyprzedzania, ale tylko w godzinach np. 6:21 lub, co jeszcze lepsze, w zależności od natężenia ruchu. Jednak, żeby kierowcy dużych aut się do niego stosowali, a pozostali na nich się nie denerwowali, należy w tych miejscach umieścić kamery, które rejestrowałyby tych, którzy łamią przepisy. Na drogach klasy A i S, gdzie jest mały ruch, stosowanie obligatoryjnie znaku zakazu wyprzedzania uważam za zły pomysł. Jak ktoś jeżdżący tylko autem osobowym nie potrafi sobie tego wyobrazić, że jazda np. 70 km przez kilka godzin za kimś to zły pomysł, to proszę wyobrazić sobie taką sytuację. Jedziemy autem osobowym po autostradzie, gdzie obowiązuje prędkość 140 km/h i przed nami jedzie np. bus lub autobus, który się porusza z prędkością 110 km/h i on cały czas kogoś wyprzedza, np. kolumnę ciężarówek, przez np. 2 godziny. Czy po kilku czy kilkunastu minutach takiej jazdy nie będziemy zdenerwowani? Kończąc więc, problem z wyprzedzającymi się ciężarówkami na pewno istnieje, ale nie jest on jakiś ogromny. Pamiętajmy, że transport to ogromna i bardzo ważna część naszej gospodarki. Kierowcy dużych aut to tacy sami użytkownicy ruchu, jak ci jeżdżący autami osobowymi. Pamiętajmy o tym. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, Radek.